Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i pomówimy sobie dzisiaj o tym, co tam w świecie Hollywoodu, co tam w świecie Gwiezdnych Wojen, komiksów, horrorów, Billa i Teda, nagród. Krótko mówiąc, co tam w świecie Hollywoodu. Więc o tym dzisiaj pomówimy, tym się dzisiaj zajmiemy. Witam bardzo serdecznie, cześć. Widzę, że jest Gumbalowy. Witam bardzo serdecznie. Widzę, że jest Wojciech Wiedźmin Wieczorek. Cześć, pozdrawiam. Widzę, że Wojtek ogląda na Facebooku, bo dzisiaj jesteśmy w 5 miejscach. Jesteśmy oczywiście na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na X, w Twitterze oraz na Instagramie. Cześć Dariusz, witam Cię bardzo serdecznie. Widzę, że jest również Katarzyna, jest Jurek Piechota, jest Paweł Nakonowski, Naturno i Sasik. Witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, na początku kilka spraw oczywiście porządkowych, zanim przejdziemy do tematów. A tematów dzisiaj oczywiście dużo, bo poza oczywiście tym, że pogadamy o tym, co tam na Amazonie słuchać, będziemy mówić o Gwiezdnych Wojnach, bo nowy film zagrożony i to bardzo. Będzie trochę o komiksach, bo zmienia się obsada serialu, filmu Thunderbolts, a także Ania Chalotra, którą możecie kojarzyć z Wiedźmina, również pojawi się w DC. Pogadamy o nagrodach Emmy 2023 oraz Critics' Choice Award 2024. Taką jakoś sobie przyjęli nomenklaturę. Bill i Ted powrócą w kolejnym filmie. Propozycja bardzo ważna, ponieważ od Billa i Teda 3 zaczął się tenże kanał. Będzie o horrorach. Coraz więcej wiemy i coraz mniej jest niewiadomych na temat filmu Krzyk 7. Neve Campbell teraz zabrała głos. Będzie właśnie o Pinokio, ponieważ twórcy Kubuś, Puchatek, Krew i Miód szykują nowy film tym razem o Pinokiu. Będzie naprawdę słodko. Powiemy o biografii Michaela Jacksona, a także o tym, że Alec Baldwin znów jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki. Tak, cały czas się za nim ciągnie ta sprawa. Słuchajcie, na początek kilka rzeczy, bo tak jak widzicie, to jest mnóstwo tutaj jest płyt i mam do was pytanie, ponieważ w święta były tak, robiliśmy porządki, malowaliśmy pokoje, no i kiedy robiliśmy porządki u Mai, ona stwierdziła, nie, tato, to są już filmy, których ja nie oglądam, są bajki, których ja nie oglądam. Także większość tego to są rzeczy dla dzieci ogólnie, czyli są też rzeczy, które Mikołaj Święty sprezentował. Czy chcecie je zobaczyć, panie i panowie? Dajcie znać, napiszcie mi tak, że chcecie, żebym to wszystko pokazał, albo nie, żebym nie pokazywał. Druga sprawa, ważna bardzo sprawa. Otóż, jak się łatwo można domyśleć, nie tak dawno skończyliśmy, w zeszłym tygodniu? W tym tygodniu, jeszcze w tym tygodniu skończyliśmy omawiać serię Naznaczony. Tak, Naznaczony, jak najbardziej. Więc prosiłem was o, gdzie tu jest posty, proszę bardzo. Więc prosiłem was o podsyłanie propozycji. W tym momencie już się, aż nawet zaraz muszę tylko znaleźć ten wpis. W tym tygodniu premier będzie miał, nie, to nie pszczelarz. Już tutaj patrzę, bo akurat rzeczywiście tych rzeczy jest całe mnóstwo. Ein moment, bo tego akurat jest dużo. Dobra, mam tutaj, jest, proszę bardzo. Super, macie jeszcze kilka dni. Prosiłem was o podsyłanie, ponieważ skończyliśmy serię Naznaczony, prosiłem was o podsyłanie propozycji, co będzie omawiane później, bo w tym momencie wiemy, był Naznaczony, teraz będzie seria Koszmar minionego lata, Koszmar następnego lata i tak dalej. Później będzie film Dead Silent w reżyserii oczywiście Jamesa Wana i prosiłem was o propozycję, więc jeżeli macie możliwość i ochotę, proszę bardzo, tutaj w tym momencie jeszcze kultowe horrory propozycje, już wam w tym momencie wrzucam. Więc możecie spokojnie jeszcze podsuwać propozycje. Dużo jest rzeczywiście różnych ciekawych. Stwierdziliście Martwica mózgu, Fantazm, Gabinet figur woskowych albo Gatunek, Uśpiony obóz, film o Drakuli z 1931 roku aż do tych współczesnych. No więc rzeczywiście dużo. The Grudge, Klątwa, Ring, Gatunek Rek, Srebrna kula z Corey Haimem, Hostel i Cicha noc śmierci noc. Jak najbardziej cały czas trylogia Matek Dario Argento, Carrie, wszystkie ekranizacje Stephena Kinga, Kiedy dzwoni nieznajomy, Czarnoksiężnik, Warlock, świetny film, po raz wtóry Martwica mózga, Moja krwawa walentynka, Cannibal Holocaust, Halloween, ale już było to rzeczywiście, już tam widzę, że chyba tutaj już wyjaśni, tak, jak najbardziej Wiktor już Jędrzejowski wyjaśnił, Dziecko Rozmary Romana Polańskiego, więc macie ochotę, to wpisujcie jeszcze komentarze i te, które będą pojawiały się najczęściej, które będą miały najwięcej łapek w górę od użytkowników, te po prostu będą dane pod głosowanie i wybierzecie, jak to będzie oczywiście wyglądało, więc
jest dobrze. Pokazuj wszystko jak leci, czemu nie? Witam wszystkich, chcemy. Dobra, no to będzie pokazywane zaraz wszystkie. Powiem Ci, Jurku, tak, nie pamiętam, o której Oscary będą, nominacje Oscar będą ogłaszane. Jeżeli to będzie, no ja akurat w przyszłym tygodniu mam dniówki, więc jestem w pracy do czasu polskiego do 16:30, więc jeżeli będzie Oscary będą omawiane później, nominacje, to jak najbardziej będzie taki spontaniczny odcinek na żywo, spontaniczny live, jak najbardziej. Nie wiem, to jest dużo rzeczy. W każdym razie głosujcie, wysyłajcie swoje propozycje, to jest rzeczywiście jak najbardziej. Macie tutaj link wrzucony, możecie śmigać. Będę za, a nawet przeciw, jak mówiłem. No, wiadomo, takie rzeczy to są bardzo miłe, fajne, przyjemne i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza sprawa, panie i panowie, no bo wiadomo, że nie jedyna, bo wiecie dobrze, że tych rzeczy się dzieje. Po drugie, po pierwsze primo, po drugie primo. Można byłoby rzec, jak to mawiał klasyk. Stuknęło. Panie i panowie, stuknęło nas, a właściwie stuknęło nam. Okazało się, że no jakiś czas temu nam stuknęło i proszę bardzo, oto w zeszłym tygodniu 7000 subskrybentów, właściwie, że prawie 700. Bo rzeczywiście shorty dosyć fajnie się oglądają, ale dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za to, że jesteście z kanałem, że macie ochotę słuchać tego, co ja gadam tutaj sobie czasami o filmie, także jestem bardzo, bardzo Wam za to wdzięczny, że jesteście. Oczywiście z tej okazji będzie odcinek Q&A za czas jakiś, bo na razie, że tak powiem, program jest napakowany jak kabanos do lichenia, nie, kabanos do lichenia. Napakowany jak kabanos albo napakowany jak PKS do lichenia. No czasami się też rzeczywiście te teksty Piotra Bałtroczyka mylą, więc rzeczywiście bardzo mnie to cieszy. Dziękuję. To gratulacje również dla Was, że chce się Wam wysłuchiwać i wytrzymujecie póki co cały czas. W tym momencie, tak zauważyłem ostatnio, mamy 3 grupy widzów. Mamy widzów tak przynajmniej pokazuje YouTube, mamy 3 widzów, którzy oglądają live'y, mamy widzów, którzy oglądają recenzje i mamy widzów, którzy oglądają shorty. To się akurat rzadko miksuje, ale to akurat najczęściej się widzowie z live'ów miksują z recenzjami. To jest to. O kultowych horrorach mówiłem. Film Wam zaraz pokażę. Również, panie i panowie, na czacie na YouTubie jest przypięty link do głosowania to znaczy wybieracie najlepsze i najgorsze, chciałem powiedzieć filmy, ale to nie tylko rzeczywiście filmy, wybieracie najlepszych również aktorów i aktorki. Macie jeszcze kilka dni, bo to akurat do końca stycznia rzeczywiście jeszcze jest tydzień czasu, możecie spokojnie głosować, możecie rzeczywiście spokojnie oddawać swoje głosy, aż nawet sprawdzę, czy gdzieś się ten link tutaj mi nie zawieruszył, bo tak czasami lubi, proszę bardzo, znowu będzie link zawieruszony, pewnie, że tak, że będzie zawieruszony i jest, i będę mógł go wkleić Wam, mam nadzieję, że będę mógł go wkleić, pewnie, że mogę go wkleić, już Wam tutaj wrzucam, bierz 2023, proszę bardzo. I tam jest 6 kategorii. Jest najlepszy film, najgorszy film, najlepsza aktorka, najgorsza aktorka, najlepszy aktor, najgorszy aktor. To są oczywiście konkretne role, więc możecie sobie to spokojnie zobaczyć, spokojnie ogarnąć i tak to będzie rzeczywiście zrobione. I ostatnia sprawa, nagrody z odcinka świątecznego, z odcinka charytatywnego. Wszystkie filmy zostały już rozesłane. Nie wszyscy się do mnie odezwali, bardzo mi przykro, więc nie wszystkim wysłałem, a powiedziałem, że chciałem, ażeby się odezwali do mnie do końca roku, więc lipa. Jeżeli chodzi o zaproszenia na film Pies i Robot, wszystkie są już rozesłane. Dzięki firmie, dystrybutorowi Best Film oczywiście, dystrybutorowi filmu Pies i Robot dostaliście zaproszenia do Cinema City oraz do Heliosa, a jeżeli chodzi o książki, tutaj jest obsuwa, ponieważ kurier nie dostarczył książek do Lincolna i teraz wydawnictwo Mięta musi sprawdzić, co jest grane i umówiłem się z nimi tak, że do końca miesiąca powinien wiedzieć, co jest grane, a jeżeli po prostu nie zadziała, nie zażre, no to będę sam Wam, że tak powiem, prześlę. Zdecydowanie uśpiony obóz, żeby Marcin rozwiązywał podczas oglądania. Ty, Łajzo, pamiętacie, to on akurat był pomysłodawcą, jak się nazywało to, o tych kanibalach? Nawet w tym momencie zapomniałem, takie było bardzo mądre i tam było chyba 6 części. Wrong Turn, Droga bez powrotu, czy jakoś tak. Dobra, słuchajcie, skoro chcecie o filmach, to będzie właśnie kilka sekund o filmach. Te, które będą oczywiście moje, to powiem, ale to wiadomo. Dobra, lecimy. Wiktor dostał od Mikołaja taki wielki zestaw.
Universe, oczywiście, ponieważ on jest wielkim fanem kosmosu, więc tutaj jest tutaj 8 płyt i oczywiście jest o Słońcu, o Merkurym, Wenus, Ziemi, Mars, Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie i tak dalej, bo on takie rzeczy lubi, to jest DVD akurat The History Channel, także to jest akurat coś takiego, on kocha, uwielbia, więc skoro tak, to czemu nie? Mikołaj go posłuchał. Co jest dalej? Mnie Mikołaj również posłuchał, bo a może Lancel akurat jest na czacie, to możliwe, że pamiętasz. Jakiś czas temu w Polsce, w latach 90. był taki cykl filmów pokazywany, Carry On, to jest cykl, tytuł polski to jest Do dzieła. I tutaj mamy do dzieła marynarzu, do dzieła żołnierzu, do dzieła policjancie i tak dalej, i tak dalej. To jest to cykl brytyjskich komedii. Jest to 50 filmów. 50 filmów, zgadza się? Nie, 30 filmów, ale 50 prawie godzin, bo 43 godziny. Wszystko tutaj jest rzeczywiście i Mikołaj takim pakietem mnie uraczył. Jestem z tego bardzo zadowolony. Dobra, przechodzimy do tych filmów miśkowych, a co też z muzyką, no to może niekoniecznie. Słuchajcie, to jest rzecz, którą wam pokażę, ale wam nie polecę. To jest Wojownicze Żółwie Ninja, to takie z Jima Hensona, ale to jest The Next Mutation. Wtedy zrobili serial po tym. Tego jest aż 13 płyt, czyli jest chyba 23 odcinki, bo tam są 2 odcinki na serię. Obejrzałem 2 odcinki, to jest po prostu takie dno, że tego się nie da oglądać. Naprawdę, to jest masakra, ale jeżeli uwielbiacie żółwie z tamtych, no to rzeczywiście można. Tutaj w ogóle jest dziewczyna żółw, bo się okazało, że no musi być dziewczyna. Jeden z wojowniczych dostał fioletową opaskę, żeby ona miała niebieską i tak dalej, po prostu jest dno dna. Dobra, lecimy dalej. Dobra, no to balet i zakończenie szkoły, tego wam nie muszę pokazywać. Dobra, będę tutaj mieszał. Z Nickelodeona, kolejne Wojownicze Żółwie Ninja, ale to takie, które ja rzeczywiście nie jestem wielkim fanem, bo to nie jest ta moja ulubiona kreska, ale to są akurat chyba 2 płyty, czyli pewnie z 10 odcinków, ok. Złotowłosa i Trzymisie, już wiecie, czemu Maja tego już nie ogląda, nie? Troszeczkę za duża. Dawaj, tutaj cały pakiet jest, no to dawaj go razem wszystko. Dobra, Kubuś Puchatek, no to nie będę wszystkiego pokazywał. Przygody Kubusia Puchatka, Czarodziejski Świat, Hefalumpy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj oczywiście jest, jeżeli chodzi o Kubusia Puchatka. Kolejna paczka, a to razem również, o, proszę bardzo. Tom i Jerry. Tom i Jerry, mnóstwo tego jest, począwszy od zwykłych przez specjalne odcinki, czyli Nutcracker Tale, czyli Dziadek do orzechów. Wow, żeby nie spadło tutaj. Shiver Me Whiskers, czyli też powiedzmy zaginiony jakiś tam skarb i tak dalej. No i kolekcja standardowa zwykłych filmów Toma i Jerry'ego. Dobra, dawaj dalej. Ja to sobie wszystko wrzucę oczywiście do swojej kolekcji, jako że oni już nie są, a tata bardzo chętnie przytuli. Smurfy jak najbardziej te z... Kto to śpiewał? To był Wiktor Zborowski czy Piotr Machalica? Jeden z dwóch śpiewał w każdym razie piosenkę Smurfy, no oczywiście Smurfetka to jest wszystko po polsku, box set. Tak samo jak najbardziej Pszczółka Maja, stara, dobra, niemiecko-komunistyczna Pszczółka Maja, którą my lubimy, z Ewą Złotowską jako Mają i Janem Kociniakiem jako Guciem. A tutaj już też widzę, że ta nowa Pszczółka Maja, w której się pojawia między innymi Krzysiu Młody Ibisz, czyli Pszczółka Maja film i Pszczółka Maja Miodowe Igrzyska, czyli druga część. Tutaj dalej jest w pakiecie, proszę bardzo, Scooby-Doo, Mummy Scares Best, czyli oczywiście wiadomo, że o mumii jest. Dalej lecimy. Sekretne życie zwierzaków domowych, pierwsza część, rzeczywiście bardzo, bardzo fajna bajka. Dlaczego, że mamy to na DVD, to byliśmy na tym w kinie. Kolejna bajka Goryl Śnieżek w Barcelonie. Cezary Pazura, Anna Derszowska i Paweł Królikowski. W pogoni za marzeniami. Rechotek, najbardziej kumata żabka świata. Proszę bardzo. To dla tych, co rzeczywiście lubią. Lancel tutaj pisze, że głos Machalicy raczej nie, to w takim układzie Machalica śpiewał piosenkę do Bednarskiego ze Stefanem Friedmanem, a to musiał być w takim układzie jak najbardziej Wiktor Zborowski. No oczywiście Kraina Lodu, to chyba nie trzeba, na pamięć znam. Maja to czasami, jak była, no oczywiście dawno temu, tak 2-3 razy dziennie oglądała. Shaun the Sheep mówi, to jest wydawnictwo studio Aardman, ci od Wallace'a i Gromita. Ostatnio wydali, co było? Na Netflixie są Uciekające kurczaki, więc też jest jak najbardziej oni. To jest animacja poklatkowa, bardzo fajnie. Mapety. Pierwsza część tych nowych mapetów, które wyszły jakiś ładny czas temu. Co mamy dalej? 2 części, no to jak 2 części to w pakiecie. Oczywiście Garfield 1 i 2. Tutaj w oryginale głosu użycza Bill Murray i to właśnie jest akurat oryginał, nie ma polskiej ścieżki językowej.
Dalej oczywiście nasz ulubiony miś, czyli Paddington, 1 i 2, twarz twardziela, serce misia. Bardzo, bardzo ładna bajka, właśnie film. No i oczywiście jeszcze nie, czyli tak, Dziennik Cwaniaczka, Diary of a Wimpy Kid, 1, 2, 3. No i oczywiście Jack Black, niesamowity w przygodach Gullivera. Nawet chyba teraz niedawno w święta, wydaje mi się, że Gulliver był wyświetlany na Polsacie albo na TVN-ie, albo gdzieś tam jeszcze był wyświetlany. Więc to są wszystkie rzeczy, które otrzymaliśmy i to jest tak. Baranek Sean rządzi, oczywiście, że tak. Tak, droga. No, droga bez powrotu. To właśnie to było ty, Krzysiu, Lesiu, ty Franco jedna, ty cholero. Niesamowita. Dobra, w porządku, tytułem wstępu tak szybko, 20 minut, ale żeś skrót wymyślił. Ale rzeczywiście poszło, zrobiło się, nie jest najgorzej. Słuchajcie, teraz, skoro moje filmy były, to teraz na to, ażeby pokazać wam, co nam w tym tygodniu poleca Amazon, panie i panowie. A Amazon rzeczywiście kilka rzeczy lubi sobie polecić. Tym razem mamy komedię, film akcji i jeden film sci-fi, więc rzeczywiście dosyć dużo tychże ciekawostek. Mam nadzieję, że ciekawostek. Zaczniemy. Muszę w tym momencie skopiować, żeby wam wkleić link. Ważna sprawa, to są wszystko reflinki, tak zwane linki afiliacyjne. I krótko mówiąc, kiedy zdecydujecie się zakupić, no to z racji tego, że wy zakupicie, mi Amazon odpali kilka złociszy. Pierwszy film to oczywiście Sposób na blondynkę. There's Something About Mary na DVD za 25 zł 95 groszy. W tym momencie, jak widzicie, jeszcze jest dostępny. Wszystkie te filmy, które wam tutaj prezentuję, one mają polskie napisy, polską ścieżkę dialogową, polski dubbing albo coś takiego, więc w każdym razie one są wszystkie dostępne po polsku, więc Sposób na blondynkę, komedia, no niekoniecznie wysokich lotów, rzeczywiście komedia taka, że można się pośmiać. Bracia Farrelly to są ci między innymi od Głupiego i Głupszego, więc wiecie, jakiego humoru się można spodziewać. Więc to jest coś od nich. To jest pierwszy film. Drugi film, który w ogóle te wszystkie filmy, o których ja właśnie dzisiaj wam prezentuję, ja je polecam. To nie jest tak, że słuchaj stary, idź sobie weź, to jest film, Droga bez powrotu 4, tak? Że po prostu obejrzyj, że to jest dobre. Nie, to nie jest dobre. Jeżeli ten po prostu film nie byłby dobry, to bym wam nie polecił. Panie i panowie, Bumblebee. Bumblebee jest to, można powiedzieć tak troszeczkę przeoczony, chciałby się rzec, film z uniwersum Transformerów, ale rzeczywiście jest dobrą produkcją. 14 zł 82 grosze. Za tyle możecie sobie ten film nabyć. Także jest dostępny. Tutaj oczywiście dodatków jest trochę. Akurat ten jest film z polskim dubbingiem. Tutaj widzę 5.1, czyli dosyć fajnie dźwiękowo to jest, a tak samo przy okazji są napisy, to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja o to zresztą ostatnio chyba nawet na Twitterze, czy tam, na Twitterze będę mówił, spierałem się, że jednak nawet polskie filmy powinny mieć polskie napisy. Więc to jest Bumblebee. I trzecią propozycją, którą chciałem wam podrzucić, jest film akcji, z niesławnym ostatnimi czasy, ale mam nadzieję, że się może znowuż do niego przekonamy, z Willem Smithem, czyli film pod tytułem Bad Boys. Jest to pierwsza część, ja wiem, że kolejna dzisiaj jest już w tym momencie jest tworzona, ale to akurat jest pierwsza część. Za 9 zł 97 groszy można sobie ten film kupić na DVD. Co, żeby było śmiesznie, VHS kosztuje 61 zł, więc akurat chyba troszeczkę jakościowo to wygląda lepiej, więc rzeczywiście Bad Boys to jest trzecia propozycja ode mnie, więc możecie sobie spokojnie obejrzeć. Tutaj Wiktor pisze: Sweet little Bumblebee, I know what you want from me, dubi. Możliwe rzeczywiście, że jakoś tak to jest. Więc te trzy propozycje są dla was. Możecie sobie je kupić, możecie sobie je nabyć drogą kupna, jak to mawiają, i jak mówię, wy kupujecie za cenę taką, jak wam tutaj pokazywałem, a z racji tego, że dokonacie zakupu, Amazon mi odpali kilka groszy, bo ja dobry chłopak jestem po prostu. I tak to rzeczywiście wygląda. A teraz, panie i panowie, przechodzimy już do tego, co się dzieje w świecie chorego łudu. Zacznijmy od Gwiezdnych Wojen, bo akurat czemuż by nie. Tam się bardzo się dużo rzeczy dzieje w świecie Gwiezdnych Wojen. Słuchajcie, Daisy Ridley nie wróci jako Rey. Nie. Daisy Ridley nie wróci jako Rey? To jest pytanie. Lucasfilm podobno blokuje produkcję, podaje World of Real. Oczywiście są artykuły z Filmwebu, ale akurat, że tak powiem, oni mają swoje przedruki z innych stron. Słuchajcie, w ostatnim czasie sporo. Motyw jest taki, ale to za chwilę powiem. W ostatnim czasie sporo miejsca w mediach poświęcone filmowi Star Wars New Jedi Order, nieoficjalny tytuł, którego bohaterką będzie Rey Skywalker za sprawą Sherman
Obaid Chinoy. Jak się teraz okazuje, jej kontrowersyjne wypowiedzi, które podzieliły fanów Gwiezdnych Wojen, mogły być reakcją na zakulisowe problemy, których efektem jest podobno wstrzymanie projektu na czas nieokreślony. Nowe Gwiezdne Wojny zostały ogłoszone 2 lata temu i bardzo długo wydawało się, że będzie pierwszym widowiskiem kinowym ze świata Gwiezdnych Wojen od czasu zakończenia nowej trylogii w 2019 roku. Projekt nie ma jednak łatwej drogi. Pierwotnie za fabułę filmu odpowiadali Damon Lindelof i Justin Brett Gibson, zrezygnowali jednak z niego na początku ubiegłego roku. To wtedy do przygotowania fabuły został zatrudniony Steven Knight. Niestety portal World of Real donosi, że tekst, który przygotował, nie został dobrze przyjęty przez Lucasfilm. Knight dostał tyle uwag, że łatwiej było zacząć pracę od zera niż przerabiać tekst. To jest po prostu coś masakrycznego, wiecie, że oni zamawiają teksty. Lee Whannell doświadczył właśnie tego przy okazji filmu Dead Silent, że powiedział, że ma to w dupie i więcej już nie będzie tak współpracował ze studiem, ale o tym będzie oczywiście za kilka tygodni przy okazji recenzji tego filmu, bo już akurat Martwą ciszę Dead Silent Jamesa Wana widziałem. Poziom frustracji Knighta wzrósł do tego stopnia, że obecnie przestał pracować nad scenariuszem widowiska i zajął się dopracowywaniem fabuły filmowej kontynuacji serialu Peaky Blinders. Zdjęcia są planowane na jesień. W efekcie wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że Star Wars New Jedi Order nie powstanie w najbliższym czasie. Tymczasem niedawno fani Gwiezdnych Wojen zostali zaskoczeni informacją, że powstanie pierwszy pełnometrażowy film od 2019 roku i będzie to Mandalorian and Grogu. Sekundkę, pauza poszła. Wydaje się, że ta decyzja zaskoczyła też niektórych twórców serialu The Mandalorian. W sieci pojawiły się bowiem informacje o tym, że zanim zaczęto pracę nad filmem, scenarzyści zdążyli już napisać całkiem sporo materiału do planowanego wcześniej 4. sezonu serialu The Mandalorian. Zapewne teraz te teksty stanowić będą podstawę fabuły filmu. Co jest zaskakujące, Disney nadal chce zrobić ten film do tego stopnia, że właśnie Daisy Ridley zaproponowano już podwyżkę i w tym momencie stanęło póki co na $12,5 miliona. Tyle jej mają zapłacić za to, więc koszmarnie duże pieniądze. To jest po prostu wręcz powiedzieć można byłoby nieporozumienie, no to akurat niekoniecznie, bo skoro oni chcą zapłacić 12,5, to wiedzą, że oni z tego pewnie wyciągną miliard, umówmy się, no bo Gwiezdne Wojny też tak, chociaż niekoniecznie wszystkie franczyzy dają radę, ale rzeczywiście to jest coś grubego. No ale skoro tak chcą, no to czemu nie? Niech tak mają. Mi to w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza. To jest smutne, że w tym momencie studia tak traktują ludzi, którzy jakby nie patrzeć tworzą im filmy. Wiesz co, motyw jest, ostatnio czytałem dosyć dużo więcej na temat tego strajku i na temat też właśnie sztucznej inteligencji. To jest masakra, bo nie wiem czy wiecie, ale na przykład niedługo będzie to się nazywa stand-up special, czyli powiedzmy taki godzinny powiedzmy materiał stand-upowy nagrany przez George'a Carlina. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że George Carlin od jakiegoś czasu nie żyje. I teraz jego cały materiał będzie stworzony przez sztuczną inteligencję i jego podobizna będzie stworzona przez sztuczną inteligencję, żarty, wszystko. I w tym momencie naprawdę pomyślcie w ten sposób. Płacą raz za prawa na przykład do wizerunku, do twórczości i potem tego mogą wypuszczać ile mi się tylko chce, bo 2 razy za to nie trzeba płacić. Po prostu może być masakrycznie. Ani za New Jedi Order, jak i Mando nie tęsknię. Powiem tak, #nikogo raczej. Zgadza się, Sasik raczej w tym momencie to jest po prostu słabe. Raczej to jest rzeczywiście słabe, bo ostatnie gwiezdnowojenne przygody, no może poza Andorem i Mandalorianem nie pokazują, że to rzeczywiście coś fajnego z tego wyniknie. No ale teraz przeniesiemy się na chwilę do świata komiksów. Zaczniemy czemu nie? Zaczniemy od Marvela. Czy to on zagra Supermana Marvela? Wiem, spokojnie, zaraz wyjaśnię o co chodzi. Austin Abrams może zastąpić Stevena Yeuna jako Sentry w Thunderbolts, podaje Heroic Hollywood. No oczywiście, że Superman Marvela, określenie takie, żeby powiedzmy zwykły, przeciętny zjadacz chleba wiedział mniej więcej jakie ma moce Sentry, no ale wiadomo, że jest. O co chodzi z tym hashtag nikogo? To, że nikogo to nie obchodzi, tylko że to jest skrót, że jest jakiś temat na przykład wrzucony, nie wiem, że poseł Brown wziął gaśnicę i w Sejmie zrobił co i tam, dajesz hashtag nikogo, że po prostu nie interesuje cię to w ogóle, to jest taki, wiesz, skrót, tak samo jak zapro, pozdro i tak dalej, i tak dalej. Na początku miesiąca ujawniono, że Steven Yeun nie zagra w nadchodzącym widowisku Marvela. Dla tych, którzy nie pamiętają, kto to jest Steven Yeun, proszę bardzo, tutaj w tym momencie powinno się otworzyć zdjęcie. No ale co, czyżby, film web nawet nie ma wprowadzonego tego. Drogi filmowy, no może za chwilę zobaczymy tutaj, że gdzieś się pojawi.
Według najnowszych pogłosek może go zastąpić ktoś inny aktor z serialu The Walking Dead. Austin Abrams ma podobno szansę wystąpić jako Sentry. Znany m.in. z Minari czy serialu Awantura, Steven Yeun, może tutaj będzie zdjęcie? Sprawdzimy jeszcze raz? Nie, dobra, wystarczy już. Nie będziemy dalej kombinować. Musiał porzucić Thunderbolts. Nie znamy oficjalnej przyczyny, choć najprawdopodobniej jest nią konflikt grafików. Dobrze wiecie, że akurat w Hollywood to nawet na 3-4 lata do przodu już aktorzy mają zabukowane zdjęcia, a jeżeli coś się przesuwa, ponieważ scenariusz nie to, albo nie mogliśmy dopiąć obsady i tak dalej, to jest słabo. A tak przy okazji dla wszystkich, którzy są teraz na czacie, Barcelona wygrała swój mecz, bo akurat sobie tutaj patrzyłem. Dobra, lecimy dalej. Zdjęcia do filmu mają ruszyć za kilka miesięcy, więc Marvel ruszył na poszukiwania zastępstwa. Według specjalisty od hollywoodzkich plotek Daniela Richmana kandydatem do przejęcia roli jest Austin Abrams, który tak jak Ian grał m.in. w serialu The Walking Dead. W filmografii Abramsa również m.in. znajdziemy Zróbmy zemstę, Papierowe miasta, Chemical Hearts, Proza życia, Upiorne opowieści po zmroku i seriale Euforia oraz Dash i Lily. Jak donosi Richman, Abrams podobno otrzymał już od Marvela Studios ofertę występów w filmie jako Sentry. Czekamy zatem na oficjalne potwierdzenie. A kim jest Sentry? Krótkie stwierdzenie. To bohater, który posiada moce zbliżone do mocy Supermana. Jego siłą opisuje się jak równą sile miliona eksplodujących słońc. Jeden z pamiętnych epizodów z jego udziałem miał miejsce w komiksie World War Hulk, kontynuacji Planet Hulk. Zagniewany Hulk wraca tam na Ziemię, siejąc zniszczenie i tylko Sentry może go powstrzymać. Bohater jest jednak bardzo mroczną postacią, nękany wątpliwościami co do wykorzystania tak potężnych mocy, nie jest więc szczególnie skory do stawania twarzą z Hulkiem. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zgodzę się tutaj, przed chwilą dopiero Sasik mówił na temat Gwiezdnych Wojen. Coraz mniej mnie te komiksowe rzeczy interesują, bo coraz mniej tutaj się rzeczywiście ciekawych spraw dzieje. Coraz bardziej to jest zagmatwane. Teraz obejrzałem nie tak dawno miniserial Echo, zresztą recenzja na kanale, no i nie wygląda to naprawdę dobrze, nie wygląda to po prostu, to już w momencie jakieś siódma woda po kisielu, popłuczyny po popłuczynie. I rzeczywiście tylko jest no, delikatnie mówiąc słabo, więc nie wiem co z tym będzie, ale zobaczymy. Wydaje mi się, tam jest potrzebny jakiś duży reset. Co ty, głównym bohaterem musi być kobieta? Nie, no zobaczymy. Przecież Kopernik też była kobietą. Cześć Adrian Majek, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że wjechałeś. No ale dobra, skoro było już o jednym komiksie, no to teraz pora na drugi komiks i Ania Chalotra w Creature Commandos. James Gunn ujawnia, kogo zagra. Jeżeli ją kojarzycie, to tak artykuł CBR, no to możecie ją kojarzyć oczywiście z Wiedźmina. Prawdopodobnie pod koniec tego roku na platformie Max zadebiutuje serial Creature Commandos, będący częścią nowego ekranowego uniwersum DC Comics. W obsadzie znalazła się m.in. znana z Wiedźmina Ania Chalotra, której rola była do tej pory trzymana w tajemnicy. Teraz jednak jeden z szefów DC, James Gunn, ujawnił, kogo się wcieli aktorka. Odpowiadając na pytania fanów w mediach społecznościowych, Gunn potwierdził spekulację, iż Chalotra użyczy głosu Cersei. Czy macie może tutaj jakąś zbieżność między tym a Wiedźminem? Circe? Niech będzie. Przeciwniczka Wonder Woman, czarownica z wyspy Ajaja. Ajaja tutaj będą za chwilę. Specjalizujący się w przemienianiu ludzi w zwierzęta. W komiksach Wiedźma doprowadziła m.in. do inwazji Amazonek na Stany Zjednoczone. Gunn obiecał, że Creature Commandos pojawi się więcej fajnych postaci granych przez innych fajnych aktorów. Zaznaczył jednak, że główna obsada serialu została już ogłoszona, a sam serial to animowana 7-odcinkowa serial napisana przez Gunna. Projekt jest uwspółcześnioną wersją opowieści o zapomnianych bohaterach DC, klasycznych potworach z horrorowego uniwersum walczących z naziolami. Producenci wybrali obsadę głosową, która jak zajdzie taka potrzeba, powtórzy swoje role w filmie fabularnym, aktorskim. Sekundkę, pauza tutaj. Tytułowej drużynie głosów udzielają Frank Grillo, David Harbour, pewnie kojarzycie między innymi chociażby z Hellboya ostatniego, Indira Varma, Zoe Chao, rewelacyjnie, Sean Gunn, możecie go kojarzyć z Strażników Galaktyki, Alan Tudyk, no to on to rzeczywiście jest rewelacyjnym aktorem głosowym, Ja Robot chociażby, Maria Bakalowa, też kojarzycie, i Viola Davis, wcielająca się po raz kolejny w Amandę Waller. No i bardzo, bardzo rzeczywiście dobrze, tylko no tak ktoś tu jest. Dobre jest. No zapewne zagorzali fani
Komiksu tak, kojarzą. No może bardziej akurat to jest informacja na temat tego, że o proszę bardzo, dzisiaj taka, a nie inna aktorka, a nie nic ciekawszego. No ale rzeczywiście jakoś tak to może być. Cześć Jason, witam cię bardzo serdecznie i cześć Dariusz Tokarczuk po raz wtóry, kilka. Więc no zobaczymy. No to tak naprawdę zastanawiałem się, czy poruszać ten temat, bo tak jak tutaj pisze Paweł, kto to jest, co to, skąd my go znamy? No my niekoniecznie znamy tę osobę, no tak rzeczywiście jakoś sobie wbiła, ale skoro tym sprytnym hoplem możemy przejść dalej, to przechodzimy do nagród, bo rzeczywiście również rozdano nagrody Emmy. Słuchajcie, nie będę się rozpisywał, mówił co, gdzie, jak i kiedy, po prostu zrobimy w ten sposób, że wam odczytam, kto dostał nagrody Emmy 2023. Znowu nie zadzwonili do Sala. Wielkim wygranym The Bear. To jest oczywiście artykuł The Hollywood Reporter. Idziemy dalej, przelecimy, od razu przeskoczymy wszystkie te rzeczy i proszę bardzo. W ogóle piszcie, czy znacie któryś z tych seriali, z tych produkcji. Serial dramatyczny Sukcesja, serial komediowy The Bear, serial limitowany Awantura, aktor w serialu dramatycznym Kieran Culkin Sukcesja, tak, to jest brat Kevina McAllistera, zresztą sam występuje w tymże filmie, gra tam bodajże tego Fullera, co pije za dużo Pepsi. Aktorka w serialu dramatycznym Sarah Snook za Sukcesję, aktorka w serialu komediowym Jeremy Allen White za The Bear, aktorka w serialu komediowym Quint Brunson za Misja Podstawówka, aktor w serialu limitowanym albo w filmie telewizyjnym Steven Yeun za Awanturę. No to właśnie ten Steven Yeun, o którym dopiero co mówiliśmy i kniemy po raz wtóry. Jest w końcu zdjęcie. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. To jest ten Steven Yeun, który nie będzie Sentry już więcej, bo się okazało, że coś tam. Tutaj znowu się włączyły te filmowe. Aktorka w serialu limitowanym albo w filmie telewizyjnym Ali Wong za serial Awantura, aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Matthew McFadden za Sukcesję, aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Jennifer Coolidge Biały Lotos. Dla tych, którzy nie pamiętają, to jest Jennifer Coolidge, tylko powiem dwa słowa. Matka Stiflera. I wszystko jasne. Aktor drugoplanowy w serialu komediowym Ebon Moss Backrack za The Bear, aktorka drugoplanowa również Ayo Edebiri The Bear, aktor drugoplanowy w serialu limitowanym albo w filmie telewizyjnym, mogliby skrócić te nazwy, co? Paul Walter Hauser za Czarnego Ptaka, aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym albo w filmie telewizyjnym Nisi Nash za Dahmer, potwór, historia Jeffrey'ego Dahmera, scenariusz serialu dramatycznego Sukcesja, scenariusz serialu komediowego The Bear, scenariusz serialu limitowanego antologii albo filmu telewizyjnego Awantura, prawie już, reżyseria serialu dramatycznego Mark Mylod za Sukcesję, reżyseria serialu komediowego Christopher Storer za The Bear i reżyseria serialu limitowanego antologii albo filmu telewizyjnego Lee Sung-jin za Awanturę. Proszę bardzo, udało się. Cześć Piotr, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie omawiamy nagrody Emmy. Patrzę, tutaj piszecie. Lancel. Sukcesję obejrzałem 2 odcinki i mnie nie dopasował, a The Bear ponoć dobry, trzeba kiedyś zerknąć. No rzeczywiście. Wiktor, Sukcesja dla wielu super, dla mnie serial nie do oglądania. The Bear geniusz. O proszę bardzo. Nocturno. Za Sukcesję muszę się w końcu zabrać. Słyszałem wiele dobrego. Na Snook była rewelacyjna w przeznaczeniu Predestination. No ja ostatnio, jeżeli chodzi o serial, to obejrzałem i no, zakończyłem, bo skończył się 2. sezon serialu Reacher. Oczywiście serial Amazona. Świetny i bardzo mnie cieszy, że jest 3. sezon już zapowiedziany i mnie to bardzo martwi, ponieważ trzeba będzie czekać pewnie z rok czasu. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo fajny serial, więc jeżeli nie widzieliście, to polecam. Ale zostajemy póki co przy nagrodach, bo teraz Critic Choice Awards 2024. Tam to było 23, to 24. Nie wiem czemu tak jest. Jeżeli wiecie, to napiszcie mi. No ale dobra, to jest akurat artykuł Deadline. Też nie będę omawiał filmów, tylko po prostu powiem, co wygrało, kto, gdzie, jak i kiedy. Najlepszy film to Oppenheimer. Aktor Paul Giamatti za Przesilenie zimowe, które będzie miało dopiero swoją polską premierę i będzie oczywiście omówione na kanale. Aktorka Emma Stone za Biedne istoty. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to obejrzyjcie naprawdę. W zeszłym tygodniu wjechała recenzja. Nie, w tym tygodniu, w piątek. Cudowny, naprawdę cudowny film. Jeżeli lubicie Lyncha, Cronenberga, to coś dla Was. Aktor drugoplanowy to Robert Downey Jr. za Oppenheimera. Aktorka drugoplanowa to Devin Joy Randolph za Przesilenie zimowe. Młody aktorka Dominic Sessa za Przesilenie zimowe. Obsada ogólnie, czyli zbiorowość, to Oppenheimer. Reżyseria Christopher Nolan Oppenheimer. Scenariusz oryginalny Barbie. Scenariusz adaptowany American Fiction.
zdjęcia Oppenheimer, scenografia Barbie, montaż Oppenheimer, kostiumy Barbie, fryzury, makijaż Barbie, efekty specjalne Oppenheimer, komedia Barbie, fajnie tak, nie? Animacja Spider-Man poprzez multiversum, no chyba rzeczywiście można się było spodziewać i to jest pewniak niemalże do Oscara. Film obcojęzyczny Anatomia upadku, piosenka I'm Just Ken z filmu Barbie, a muzyka jako ścieżka dźwiękowa z filmu Oppenheimer. Dalej, serial dramatyczny to Sukcesja, serial komediowy The Bear, serial limitowany Awantura, film telewizyjny Quiz Lady. Aktor w serialu dramatycznym Kieran Culkin po raz wtóry za Sukcesję, może po raz wtóry nagroda, nie po raz wtóry ta sama nagroda. Aktorka w serialu dramatycznym Sarah Snook, również Sukcesja. Aktor w serialu komediowym Jeremy Allen White po raz wtóry za serial The Bear. Aktorka w serialu komediowym Ayo Edebiri The Bear. To widać, że się powtarzają się niemalże. Aktor w serialu limitowanym Steven Yeun, znaczy już nie może inny poprzedni. Aktorka w serialu limitowanym Ali Wong za Awanturę. Co się podziało? Coś się odłączyło. Aha, telefon, dobra. Aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym Billy Crudup za The Morning Show. Aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym Elizabeth Dębicki za The Crown. Aktor drugoplanowy w serialu komediowym Eben Moss Backrack za The Bear po raz wtóry. Aktorka drugoplanowa w serialu komediowym Meryl Streep za Zbrodnie po sąsiedzku. To chyba na Netflixie jest dostępne, to mi się wydaje. Aktor drugoplanowy w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym Jonathan Bailey za Towarzysze podróży, aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym Mario Bello za Awanturę. Talk show to Przegląd tygodnia, Wieczór z Johnem Oliverem. A akurat to mnie cieszy, bo z tych wszystkich rzeczy to jest jedna, którą oglądam. Serial animowany Scott Pilgrim zaskakuje, serial nieanglojęzyczny Lupin i program komediowy John Maloney Baby J. Udało się odczytać wszelkiego rodzaju rzeczy. No, tak to rzeczywiście jest. Richard rewelacja, rzeczywiście mi się też bardzo podoba. Biedne istoty, genialny film, widziałem na przedpremierze i jestem zakochany Emma Stone, ale to wiesz, to nie jest też film dla wszystkich. Ferrari niedoceniony, bardzo, wiesz, powiem Ci tak akurat nawet, Paweł, jak przygotowałem się mam oczywiście grafik rozpisany na 3 miesiące do przodu, co będę omawiał i zastanawiałem się, czy Ferrari zrobić, czy nie, bo to było rzeczywiście kilka tygodni temu. Sprawdziłem, no niestety nie było zainteresowania, a rzeczywiście wygląda na to, że powinno być zainteresowany przynajmniej taką produkcją, panie i panowie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj oglądacie sobie i mówimy sobie o tym, co tam w Hormudzie, panie i panowie. Gadamy o tym, co się dzieje w świecie filmu. Dajcie łapkę, niech nas algorytmy niosą, nieważne, czy oglądacie na YouTubie, na Twitchu, czy na Twitchu są łapki? Nie wiem, ale na pewno chyba są na Facebooku, możecie dać łapkę. Jak najbardziej możecie włączyć, proszę bardzo, możecie włączyć wspieranie, skanując tylko ten kod i od razu w tym momencie przeniesie Was tam, gdzie rzeczywiście powinno. Dobra. Tak, jak śmak, lecimy dalej, bo rzeczywiście tematów całe mnóstwo, a to jest akurat jedna z tych informacji, która mnie rzeczywiście bardzo rusza, ponieważ od recenzji filmu Bill i Ted, trzecia część, rozpoczęła się przygoda tego kanału. Więc rzeczywiście mam nadzieję, że niedługo powstanie Bill i Ted, czwarta część, panie i panowie. Bill i Ted powrócą w kolejnym filmie. Gwiazda cyklu ujawnia nowe informacje, podaje MovieWeb. Goszcząc w programie Sarah O'Connell Show. O'Connell, nie Connor. To dla tych wszystkich, którzy oglądali Richera i wiedzą dokładnie, o co chodzi z tym żartem. Nie będę zdradzał więcej. Alex Winter ujawnił, że trwają prace nad czwartą częścią komediowego cyklu Bill i Ted. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się nowego filmu? Dopracowujemy pomysł na czwarty film, który wszystkim nam się spodoba, mówi Winter. Chłopaki zabierają się do pisania scenariusza, więc zobaczymy. Rozkręcenie tego typu rzeczy zajmuje trochę czasu. Musimy wiedzieć, że mamy coś świetnego. W przeciwnym wypadku nie chcemy się za to zabierać. Okej, tak stwierdził. Kochamy filmy o Billu i Tedzie, ponieważ są dziwaczne i nie są typowymi produkcjami głównego nurtu, tłumaczy aktor, wcielając się w postać poczciwego rockmana Billa. Nigdy nie były filmy nastawione na zarabianie pieniędzy, nikt nie wzbogacił się na Billu i Tedzie. To filmy robione z miłości. Wpadliśmy na naprawdę dobry pomysł na czwartą część. Nie mogę niczego zdradzić, w przeciwnym wypadku zostałbym poćwiartowany. To naprawdę dobry pomysł. Zobaczymy, czy rzeczywiście uda nam się go zrealizować. Proszę bardzo. Nagroda Strasburgera wędruje do Billa, że tak powiem. Przypomnijmy, pierwsza część, sekundkę, muszę tutaj zapauzować.
Pierwsza część serii Wspaniała przygoda Billa i Teda trafiła na ekrany w 1989 roku. Piotr, dzięki za suba. Potem była oczywiście kontynuacja Szalona wyprawa Billa i Teda, no i Bill i Ted ratują wszechświat, było z 2020 roku. W trzecim filmie grani przez Wintera i Keanu Reevesa tytułowi bohaterowie zmagają się z dojrzałością i rodzinnymi obowiązkami. No rzeczywiście nie będę tu omawiać filmu. Tutaj jest, wcześniej pamiętacie, mówiłem wam, że George Carlin będzie miał swój stand-up special, tak zwany. I George Carlin wystąpił w pierwszych 2 częściach, no w trzeciej już nie mógł, niestety zmarł. Ciekaw jestem, czy pójdą na całość i na przykład stwierdzą, chociaż też w zależności od tego, kto będzie robił ten film, że na przykład są prawa do postaci, do osoby George'a Carlina, możemy go cyfrowo wygenerować i wrzucić. No to już takie rzeczy są możliwe, że zobaczymy. No ale akurat mam pierwsze 2 części, trzeciej jeszcze nie mam na nośniku fizycznym, tylko nośniki fizyczne. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja pierdził, jakie teksty. No widzisz, to ja tego nawet nie wymyślam, stary, także wiesz. Nagroda Strasburga dla Alexa Wintera. Nie czujesz, że rymujesz, panie kierowniku. Coś w tym. Strasburga dla Alexa Wintera. Też daje radę, proszę bardzo. Kojarzę produkcję tylko z memów z młodym Keanu, ale rzeczywiście Billy to jest fajna seria, akurat ja bardzo lubię. Nie jest to wybitna komedia, nie jest to nic niesamowitego, ale rzeczywiście jest to akurat taka zrobiona, która może jak najbardziej być. Słuchajcie, mówiłem wam jakiś czas temu i akurat czekam, bo ja akurat uważam Michaela Jacksona za dobrego wokalista. Siema, Pate McFly, stary byku, witam cię bardzo serdecznie. Co się stało, że tym razem jesteś na YouTubie? No ale może być, na to w żaden sposób nie przeszkadza. Słuchajcie, biografia Michaela Jacksona, słuchajcie. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądał nowy Michael Jackson, filmowy oczywiście Michael Jackson i jego biografia. To jest akurat z Instagrama relacja. Tak wygląda filmowy Michael Jackson, gwiazda biografii króla popu ćwiczy moonwalk, zdjęcie. Już w poniedziałek ruszają prace na planie filmowej biografii Michaela Jacksona. Główną rolę zagra w niej Jafar Jackson, 26-letni bratanek zmarłego w 2009 artysty. To już słuchajcie, to już 15 lat, jak Michael nie żyje. Młody aktor umieścił na Instagramie zdjęcie, na którym charakterystycznej stylizacji ćwiczy kultowy krok taneczny moonwalk. Proszę bardzo, tutaj jest to zdjęcie, dam się powiększyć. Ale się powiększyło, a udało się, troszeczkę jest, no rzeczywiście. No okej, bardzo ładnie zrobione zdjęcie. Nieoficjalne źródła donoszą, że zatytułowana Michael biografia opowie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w karierze Michaela Jacksona, począwszy od jego występu w zespole Jackson 5, to było The Jacksons, gdzie śpiewał jako dziecko. Fabuła nie będzie też omijała oskarżeń o wiadomo o co. Te ciągnęły się za nim w późniejszych latach, aż do niespodziewanej śmierci w wieku 50 lat, która to spowodowana była podaniem mieszanki wielu szkodliwych środków uspokajających. 4 lata temu powstał film dokumentalny o mrocznym obliczu Michaela Jacksona, Living Neverland, ciemna strona Michaela Jacksona, gdzie to oczywiście później twórcy przegrali w sądzie. Film wyreżyseruje Antoine Fuqua, odpowiedzialny m.in. za Dzień próby czy seria Bez litości z Denzelem Washingtonem, według scenariusza Johna Logana, Gladiator i Skyfall. No okej, całkiem sensownie. Stanowisko producenta piastuje Graham King, odpowiedzialny za Infiltrację i Bohemian Rhapsody. W projekt zaangażowani są także operator, no ale to akurat nie będziemy się zajmować, kto odpowiedzialny za charakteryzację. Michael Jackson miał olbrzymi wpływ na kulturę popularną, był pierwszym czarnoskórym artystą, który zawładnął masową wyobraźnią Amerykanów. Przepraszam bardzo, a zapominamy o Jamesie Brownie? No okej, w porządku. Już jako dziecko członek zespołu Jackson 5 wzbudzał entuzjazm i jego kariera solowa zapoczątkowana była pod koniec lat 70. Sięgnęła apogeum wraz z albumem Thriller, który sprzedał się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy. Zrealizowany do tytułowej piosenki teledysk zrewolucjonował sposób, w jaki kręcono wideoklipy. Niestety w późniejszym czasie jego wspaniała kariera zeszła na dalszy plan. Media plotkarskie zdecydowanie bardziej zainteresowane były jego operacjami plastycznymi i domniemanymi oskarżeniami. Jego geniusz artystyczny nie był jednak nigdy kwestionowany. No, zgadza się. No, oczywiście obejrzę, bo ja akurat jestem wielkim fanem Michaela i to od chyba gdzieś tak powiem szczerze, od 92, może 91 roku. Jakoś tak rzeczywiście, bo chyba gdzieś mniej więcej wtedy zacząłem słuchać Michaela. Tak to jakoś było. Mówisz i masz, więc witam cię na Twitchu. Bardzo serdecznie. Cześć. Wszechstronny mistrz Pate. Zobaczymy.
Czy Mike będzie biegał z gnatem? No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Pożyjemy, uwidzimy. Living Neverland, film robiony dla hajsu. Jak można oskarżyć kogoś, kto nie ma się jak bronić, bo odkrycie, no nie żyje. Ale akurat tak to wyszło i potem oczywiście mieli przerąbane w sądzie, no ale to już jest mniejsza o większość. Ja oczywiście film o Michaelu obejrzę, bo lubię. Mam w sumie chyba wszystkie jego filmy, bo to był Czarnoksiężnik z Krainy Oz, ten, w którym wystąpił m.in. z Dianą Ross. Później był Moonwalker. Co prawda Duchy to nie jest film, bo to jest tam 30-minutowy teoretyczny teledysk, no ale chyba to też rzeczywiście mam. No i potem to This Is It, ten jego film, że tak powiem, dokumentujący to, no, niedoszłe występy w O2 Arena w Londynie, panie i panowie. Ale lubię i niejedną biografię Michaela również przeczytałem. A teraz lecimy dalej, bo Alec Baldwin nie może się wykaraskać. W ogóle się nie może wykaraskać z tego, co się wydarzyło jakiś rzeczywiście czas temu. I słuchajcie, Alec Baldwin znów oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki, podaje nam Deadline. Zgodnie z oczekiwaniami Alec Baldwin stanie jednak przed sądem w związku ze śmiercią operatorki Haliny Hutchins na planie filmu Rust w październiku 2021 roku. Aktorowi ponownie postawiono zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci. Przypomnijmy, że do tragedii doszło 21 października 2021. Grający główną rolę Alec Baldwin w trakcie próby śmiertelnie postrzelił operatorkę Halinę Hutchins. W wypadku rany został też reżyser Joel Souza. Aktor sądził, iż trzyma tak zwaną zimną broń, to znaczy nienaładowaną ostrą amunicją. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że wypadków przypadkowych wystrzałów broni było na planie więcej, dlatego już rok temu w tej samej sprawie zarzuty usłyszała zbromistrzyni. Dobra, nie będzie. Hanna Gutierrez-Reed. Ja tak na chwilę się zatrzymam, bo tak abstrahując od tego, że to no niestety było tragiczne wydarzenie, ale jak można dopuścić do tego, ażeby ostra amunicja trafiła się na planie? No nie wiem, to masz jedno takie wielkie masz takie pudełko i nagle się okazuje, w pudełku masz takie bierzesz, no dobra, zobaczymy jaka to będzie i ładujesz je i potem o kurczę, nie udało się, to rzeczywiście nie było taka jak powinna być. No nie ogarniam tego, jak można w ogóle dopuścić, żeby mieć ostrą amunicję na planie. To już dla mnie jest niepojęte. Teoretycznie Hollywood, wielka mega fabryka snów, wiele się tam filmów robi, a jakieś takie debilizmy się po prostu szkoda gadać. W styczniu 2023 roku zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał również Alec Baldwin. Aktor jednak niezmiennie twierdził, że nie nacisnął na spust. Kilka miesięcy później zarzuty w stosunku do Baldwina zostały oddalone, ale prokuratura postanowiła kontynuować śledztwo. Kolejne zeznania oraz analizy prowadzone przez specjalistów z FBI zdawały się obalać wersję wydarzeń, którą przedstawił Baldwin. Dlatego też już jesienią wydawało się pewne, że aktor ponownie usłyszy zarzuty karne. Na chwilę obecną w związku z wypadkiem na planie Rust tylko sprawa asystenta reżysera doczekała się finału. Dave Holtz poszedł na ugodę i został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu. Alec Baldwin w przypadku uznania go winnego zarzuconego mu czynu może zostać skazany nawet na 18 miesięcy pozbawienia wolności. No i zobaczymy jak to będzie. Czy kasa znowu będzie na zasadzie kasa, misiu, kasa i dziękuję bardzo i my spokojnie damy sobie radę. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ten film Rust, ja nie wiem w tym momencie, czy ja bym go rzeczywiście chciał zobaczyć, no oczywiście wiadomo, że tych scen newralgicznych nie ma, no ale no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. To w sumie jest jeden z tych filmów właśnie, który, no można powiedzieć, nikogo chyba w tym momencie. Bardziej się interesujemy i żyjemy tą sprawą, która tam się wydarzyła się, także cześć Krzysztof Kubiak, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. No nie odpieprzą się od chłopa, no słuchaj, jak widać rzeczywiście chcą mu w końcu dokopać. 3 lata minęły i niczego ich to nie nauczyło. No nie no, wiesz co, 3 lata minęły i to cały czas się jakoś tam ciągnie po prostu, no. Wiesz, bo ja bym zrozumiał nagle, że powiedzmy, no nie wiem, no bo czasami jest tak rzeczywiście, że kręcisz sceny z ostrą amunicją, tak? Masz tam na przykład strzelać do celu i w porządku, no to okej, zakładamy, że mamy ostrą amunicję, ale to no dajcie spokój ludzie, to robię w ten sposób, że
w jednym pudełku mam ostrą amunicję, a w drugim pudełku mam zwykłą. I to nie jest tak, że po prostu, że są takie same pudełka, białe pudełka nieopisane, tylko po prostu jest opisane standardowo. To jest ostra amunicja, w mordę jeża, nie używaj jej, bo komuś się stanie krzywda. A tutaj masz, to są ślepaki, tego możemy używać. No po prostu ja actually nie ogarniam, jak do tego mogło dojść, jak ludzie mogli się zachować, no jak debile. Wiecie, to nie jest tak, że przeszedłeś na czerwonym świetle w ociepinkach wielkich i w ogóle w promieniu 2 km nie było żadnego auta i nic się nie stało, bo złamałeś prawo. No nie, tutaj w tym momencie zginęły osoby. Dziwne, że twierdzi, że nie naciągnął pociąg za spust, a wszyscy widzieli, że strzela, dziwaczna próba obrony. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, może mu tak prawnik kazał. Słuchajcie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to chciałem powiedzieć, jakiś czas temu u nas na kanale był Adam Nowak. No, między innymi oprócz tego, że pracuje sobie w stacji telewizyjnej, to zajmuje się tworzeniem filmów i w tym momencie jego nowy film sci-fi, co jest ważne, sci-fi z poważnym budżetem wielomilionowym. Na razie więcej szczegółów nie mogę wam zdradzić, ale ukończone są zdjęcia, ukończony jest montaż. W tym momencie tylko i wyłącznie jest nakładane są efekty specjalne, to akurat dobrze wiecie, że to jest jedna z ostatnich czynności, więc już rozmawiałem z Adamem i kiedy już film będzie, bo akurat ma mieć dosyć zawodowego dystrybutora, kiedy film już będzie w dystrybucji, kiedy film już będzie dostępny, to Adam przyjdzie do nas, pokaże nam kilka rzeczy, kilka może zakulisowych, wiecie, tak zwane making of, czyli jak ten film powstawał od kuchni, zobaczymy, mam nadzieję, że będzie rzeczywiście fajnie. Ja widziałem zwiastun, widziałem zdjęcia, petarda, uwierzcie mi, petarda. Ja wiem, że oczywiście Polacy nie słyną z tego, że robimy fajne filmy gatunkowe typu horrory, typu sci-fi, przeważnie to było albo komedia, albo jakieś tam powiedzmy kino, że tak powiem, moralnego niepokoju, ale wydaje mi się, że czas, żeby to zmienić i jeżeli mamy twórców z głową, z pomysłem, to jak najbardziej. Polish sci-fi, no rzeczywiście, nie, ale uwierz mi, naprawdę wygląda kozacko. A ja korzystam z okazji, jeśli ktoś jest z Poznania, to zapraszam nas do Studenckiego Klubu Filmowego o cudownym chłopaku, który poprowadzę. Proszę bardzo, także jak najbardziej wbijajcie do niego i Paid ma rację, jak najbardziej wbijajcie łapki w górę, kto jeszcze nie dał, także proszę o łapkę w górę dla Marcina, jak najbardziej, panie i panowie. Przypominam, głosowanie jest, panie i panowie, głosujecie jest przypięte na czacie na YouTubie, jest przypięty link, głosujecie na najlepszy i najgorszy film, najlepszą i najgorszą aktorkę i najlepszy i najgorszy rolę męską, więc wrzucacie, macie czas do końca miesiąca, również z racji tego przypomnę tutaj, że wybiło nam, gdzie to mi się pokazało i uciekło, no a dzisiaj rzeczywiście ten komputer płata figle, nie, po prostu za dużo tych rzeczy jest pootwieranych. Znajdę czy nie znajdę? Nie znajdę pewnie, gdzieś tam się pewnie schowało, a może mi się uda. Proszę bardzo, udało mi się znaleźć. Z racji tego, panie i panowie, że to wybiło nam 7000 subskrypcji, będzie odcinek z cyklu Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, to już chyba 8 czy 9. Dopiero się to w lutym stworzy, z tego względu, że przypomnę, pierwszy odcinek w lutym to będzie ogłoszenie, jakie produkcje uznaliście za 2023 roku. Później Oliwier ma się jeszcze pojawić, jako że wygrał nagrodę, więc pogadamy sobie z Oliwierem, więc rzeczywiście jeszcze kilka jest rzeczy, także będzie się działo. My to w ogóle jesteśmy znani z tego, że robimy dobre filmy. Dobre filmy tak. Wiesz co, tylko akurat nawet ostatnio ktoś mi opowiadał o nowej produkcji Netflixa na podstawie oczywiście Remigisza Mroza o Frostie czy o Forście. I rzeczywiście, że niby ponoć jest ok, ale znowuż ten dźwięk typowo polski, że jest tak i taki typowy film lat 90., że rzeczywiście słychać, że nie słychać. No ale trudno, tak to jest. Słuchajcie, panie i panowie, chyba pora pomówić trochę o horrorach. Kilka słów o horrorach powiedzieć. Zanim to sobie doleję herbatki, bo się już rzeczywiście kończy. Spokojnie, drogi YouTubie, to jest tylko i wyłącznie herbatka. A czemuż by nie? Słuchajcie, zaczniemy od Krzyku 7, bo rzeczywiście tutaj nowe wieści. Nie wiadomo zbyt wiele, ale zawsze coś. Cześć Michael, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Neve Campbell gotowa wrócić do serii Krzyk, stawia warunek, czy zobaczymy Sydney Prescott w Krzyku 7, podaje nam deadline. No zobaczymy, bo słuchajcie, dobra, jak nie będzie powiedziane, to ja wam dopowiem. Ciąg dalszy zawirowań wokół serii Krzyk. W nadchodzącej 7. części cyklu nie wystąpią dwie gwiazdy serii, Jenna Ortega i Melissa Barrera.
Przypomnę, że Melissa Barrera wypowiedziała się na temat polityczny i studio uznało, nie, tak nie może być, nie pozwalamy sobie, żeby ktokolwiek się wypowiadał na temat polityczny, wek, do widzenia. Jenna Ortega powiedziała, no ale wiecie, mnie też nie będzie, bo wy chcecie kręcić film, a ja kręcę drugi sezon serialu Wednesday, więc hasta la vista, baby. No i w tym momencie nagle nie ma ich. Po ich odejściu z udziału w projekcie zrezygnował też reżyser Christopher Landon. No to dużo mówić. Pojawił się jednak niespodziewany zwrot akcji. Neve Campbell, której zabrakło w Krzyku 6, powiedziała w najnowszym wywiadzie, że nie wyklucza powrotu do cyklu. A co to oznacza? Czemu? Dla tych, którzy nie pamiętają, Neve Campbell przy okazji 6. części powiedziała, słuchajcie, ja ten film, tę serię tworzę od 25 lat i chcę godnego wynagrodzenia, więc albo podwyżka, albo spadam. No to oni powiedzieli, że podwyżki nie będzie, no to ona na to, czytajcie między wierszami, co im pokazała. Neve Campbell wciela się w postać głównej bohaterki cyklu Sydney Prescott. Aktorka jest z serią od pierwszej części z 1996 roku. Tak poproszę na czacie informację. Kto widział pierwszą część filmu Krzyk w kinie? I to nie to, że jakaś tam powtórka. Nie, wtedy w 96 roku. Tylko napisz ja. Jestem ciekaw, ile nas tutaj ludzi starej daty jest. Nie wystąpiła jednak w Krzyku 6 ze względu na konflikty dotyczące wysokości jej honorarium. Ostatnia odsłona, w której ją widzieliśmy, to część 5, Krzyk z 2022 roku. Campbell udzieliła wywiadu na czerwonym dywanie podczas wydarzenia BAFTA Tea w Los Angeles i przyznała, że nie ma nic przeciwko powrotowi do tej serii. To smutne, że mają teraz problemy. Wyobrażam sobie, że ludzie na szczycie krzątają się, próbując podjąć właściwą decyzję. Podejrzewam, że chcą zrobić to, co należy. Przynajmniej taką mam nadzieję, powiedziała aktorka. Kocham tę serię. Kocham ją za Wesa Cravena. Kocham ją za wszystkich ludzi, którzy byli w nią zaangażowani, w tym nową obsadę. Mam nadzieję, że seria nie umrze, dodała Campbell. Zapytana, czy wróciłaby do cyklu, odparła, we właściwych okolicznościach? Tak. Kilka lat temu wydawałam oświadczenie wyjaśniając powód, dla którego nie wystąpiłam w filmie. Uznałam, że muszę się postawić. Powiedziałam, że wątpię, by potraktowano mnie tak samo, gdybym była mężczyzną przewodzącym tej serii od 25 lat. Podtrzymuję to. Gdyby więc chcieli do mnie wrócić, moje stanowisko pozostaje takie samo. Kacing! Zobaczymy. I bardzo dobrze, powiem tak wam, bardzo dobrze, niech nie robią sobie studia w końcu z ludzi szmat, bo przy okazji to, co między innymi Bob Iger Disneya powiedział przy okazji strajku, przetrzymamy ich, niech się wykrwawią i tak dalej. Dobrze, niech w tym momencie ktoś ich weźmie za ryj, niech rzeczywiście powie, że chce 100 milionów, niech te 100 milionów zapłacą. Oczywiście tak się nie stanie. Krzyk 7 był pomyślany jako ostatnia część trylogii o przygodach sióstr Carpenter. Problem z tym, że zarówno Ortega, jak i Barrera podpisały kontrakt na udział w 2 filmach, więc potrzebna była kolejna umowa. Słuchajcie, przeczytam wam jeszcze raz. Krzyk 7 był pomyślany jako ostatnia część trylogii o przygodach sióstr Carpenter. Problem w tym, że zarówno Ortega i Barrera podpisały kontrakt na udział w 2 filmach. No przecież to jest debilizm. Bo gdyby nawet powiedzmy no nie stało się to, że dziewczyny odeszły, no by powiedzieli, słuchajcie, chcecie jeszcze 3. część? No to my chcemy w tym momencie negocjujemy nowy kontrakt, my chcemy tam podwyżkę 50%. Barrera podpisała nowy kontrakt, kiedy jednak po ataku Hamasu na Izrael ten kraj rozpoczął akcję odwetową. Aktorka nie oszczędziła ostrych słów. Studio uznało, że jej medialne wypowiedzi sieją antysemityzm i są mową nienawiści, więc zwolnili ją. W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach, za powrót zażądała garzy o 1,0 większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy. Była to świadomie oferta zaporowa, ponieważ Ortega nie była zbyt chętna do powrotu do serii i wiedziała, że Spyglass nie zechce sypnąć kasą. Proszę bardzo, aż nie tak dawno chodziło o grafik. Wcześniej studio odrzuciło żądania finansowe Neve Campbell i dlatego Sydney nie wróciła do serii. Przewidywania aktorki sprawdziły się, Spyglass postanowił nie przedłużyć kontraktu z nią. Zrobili jednak mądrze i nie uśmiercili Sydney. Stwierdzili, nie, Sydney jest tam gdzieś ze swoim mężem bezpieczna, więc na razie niech wraca. W grudniu ujawniono, że z filmem rozstał się również reżyser Christopher Landon. To była praca marzeń, która zmieniła się w koszmar z ulicy Wiązów. Tak, nagroda Strasburgera wędruje do skrucha. Napisał na Twitterze London. Przypomnijmy, że kiedy gruchnęła wieść o tym, że Barrera została zwolniona, Landon nie krył swojej frustracji i faktu, że decyzja została podjęta bez konsultacji z nim. O czym w takich warunkach będzie podać Krzyk 7, tego na razie nie wiadomo. Tak się zastanawiam, czy wiemy cokolwiek na temat. Ja wiem, że wiemy, że nic nie wiemy.
bo tak trzeba do tego rzeczywiście tematu podejść, ale zaraz zobaczę, co piszecie. Dobrze. Marcinie, czy masz jakąś listę przewidywań odnośnie nominacji do Oscarów? Na zasadzie będą jakieś niespodzianki. Jeszcze nie mam. Wiesz, teraz ostatnio zacząłem i utworzyłem taką listę swoją na YouTubie. Filmy, właściwie filmy, które będą nominowane do Oscara 24, co nie? I tam kilka produkcji, to co mówiłem, to tam wrzucam. W tym momencie niestety zeszły rok nie był dla mnie dobry, bo dużo produkcji przegapiłem i dopiero je, powiedzmy, nadrabiam je, że tak powiem, z rynku wtórnego, można byłoby powiedzieć. Raczej takie listy robię przy okazji już nagród, wiesz, bardziej przy okazji nagród niż przy okazji nominacji. To po co kręcić 7. część? Ona może nie wykluczać, ale zobaczymy, czy będzie miało to do czego wracać. No, ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o 7. część. No ja w kinie nie, ale premierę na VHS-ie obejrzałem. Proszę bardzo, pisze nam Lancel. Ja widziałem, Sasik obejrzał Krzyk w kinie, a Jurek oglądałem gdzieś 9890 na kasecie VHS. Panie i panowie, jeżeli nie pamiętacie, to sobie sprawdźcie, co to były kiedyś VHS-y. Zresztą chyba sam podciągnąłem 2 albo 3 odcinki na ten temat. Mój pierwszy kontakt z Krzykiem to jakoś początek lat 2000 na TVP. No widzisz, akurat Page, no to akurat nie ma problemu. To jest dobre w TVP, jeżeli się tam ogląda film, że nie ma reklam. Dla mnie na Krzyku 6 serii mogłoby się spokojnie skończyć, no ale musi się zgadzać włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal, więc jak najbardziej. A właśnie, skoro teraz czas na horrory, ostatnio oglądałem, Marcino, Łowcy Wampirów, ale Carpentera, tak? Taki średniak jak na Carpentera. Oglądałeś, Marcin, ten horror, ale pewnie tak, kogo ja się zapytam, maniaka filmowego, i ty pewnie oglądałeś. Oglądałem rzeczywiście John Carpenter's Vampires. Tam między innymi w roli głównej wystąpił James Wood i chyba Adam Baldwin, bo tych Baldwinów też jest rzeczywiście kilku. I chyba Thomas Ian Griffiths wcielił się w rolę tego przywódcy wampirów, ale tutaj bym się nie pokusił o to, ale na pewno tak, pamiętam, widziałem, było w porządku. Było w porządku. Dobra, ale słuchajcie, cały czas jesteśmy w świecie horrorów, to nam zniknęło, uciekło, bo to jest film, którego się boję, ale pewnie trzeba będzie omówić, bo wiem rzeczywiście, że jest na tym kanale kilku maniaków horrorów. Zrobili krwawego puchatka, szykują kolejny koszmar z Pinokiem, podaje Bloody Disgusting. Rhys Frake Waterfield, twórca slashera Puchatek, Krew i Miód, zapowiada kolejny film z cyklu horrorów inspirowanych ukochanymi postaciami z dziecięcych bajek. Nowy koszmar nosi tytuł Pinocchio Unstrung, czyli że unstrung, czyli bez nitek, no zobaczymy, jak to będzie zrobione. W ogóle ostatnio trafiłem na taki fajny artykuł, że teraz po prostu mnóstwo rzeczy już trafia do domeny publicznej, no tam oczywiście mieszka Miki i tak dalej, ale już chyba w 2035 do domeny publicznej trafia Batman, chyba w 36 do domeny publicznej trafia Superman, więc aż strach się bać, co się będzie działo rzeczywiście z tymi wszystkimi produkcjami. O filmie Pinocchio Unstrung na razie nie wiemy praktycznie nic. Obsada i twórcy zostaną ujawnieni dopiero za jakiś czas. Podobnie jest z fabułą. No to nie czarujmy się, to nie będzie nagle, że mamy jakiegoś Sylwestra Stallone, Johna Deppa czy inną Michelle Pfeiffer. To nie będą jakieś ziutki z lokalnego baru. Jedyną pewną rzeczą jest to, że ekipa filmowa wejdzie na plan Pinocchio Unstrung latem. Jagged Edge Productions zaprezentowało jednak logo filmu, które wygląda tak. Proszę bardzo, powiększamy. Ciekawie. A także planszę z ryciną zapowiadającą film, która pojawi się w napisach Winnie the Pooh Blood and Honey Part 2. Twórcy zapowiadają, że podobnych rycin będzie więcej. Każda z nich ujawni inną bajkową postać, która czeka krwawa wersja filmowa. No popatrzmy, tutaj mamy, no jest Pinokio. Kogo tutaj jeszcze widzicie na tej półce? No tutaj gdzieś pewnie jakiś Kubuś Puchatek jest, tak? Ten wygląda jak jakiś klaun, ale nie bardzo. No, co tutaj widzicie? Co to, jakie postacie tutaj widzicie? Jakie tutaj postacie rozpoznajecie że tak powiem, z domeny publicznej, które mogą wejść i mogą się pojawić za czas jakiś? No nie wiem, tutaj ciężko stwierdzić. Puchatek, Krew i Miód powstał w momencie, w którym postać Kubusia trafia do domeny publicznej. Jest to niskobudżetowy horror opowiadający alternatywną historię Kubusia i Prosiaczka. Tę alternatywną, to już lepiej byłoby alternatywna jak miłość.
Na filmie Krzyś, dorósł i opuścił stumilowy las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutnym i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, a ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego nie podejrzewający Krzyś powraca, aby przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się 2 razy do tego samego lasu. Stał się początkiem całego uniwersum. W przygotowaniu jest już sequel, pięknie, ale również Bambi The Reckoning, Peter's Pan, Neverland Nightmare. Czyli rzeczywiście tego będzie całe mnóstwo. No, może być z tym horrorem tak bardzo nie szarżował. No wiesz, oni tak to chyba bodajże na tym, ogólnie na IMDb były rozpisane jako horror, no i wiesz, no Five Nights at Freddy's film też jest jako horror wrzucony, a widzisz, no jakoś tak niespecjalnie. Postacie z Puppet Master, no możliwe rzeczywiście, ale Puppet Master pewnie jeszcze przez długi okres czasu nie wbije się do domeny publicznej. Oby logo nie było najlepszą rzeczą w tym filmie, pisze Dariusz. Dariuszu, ja się tego obawiam, naprawdę, ja się tego obawiam. Pinokio po latach wraca do rodzinnej miejscowości, by dopaść Geperta, który kiedyś go okłamał, że jest prawdziwy. Fajnie, że znamy już laureata z Ultimalin 25. No, słuchaj, no, zobaczymy. Jak Kaczor Duffy wystąpi w horrorze, to przerzucam się na melodramaty. No, a ja bym się wcale nie zdziwił, wiesz, bo tu już tak naprawdę już jest bliżej niż dalej do tego wszystkiego, bo też pamiętaj, że zwariowane melodie, tak, bo tak to się rzeczywiście to nazywa, no też już za czas niedługi pojawi się. Zobaczymy Daffy Duck, aż sprawdzę tak z ciekawości. To jest chyba 95 lat w Ameryce, no ogólnie 95 lat. Duffy to jest 37 rok, czyli 86 lat temu, czyli za 9 lat Duffy, czyli w 2034 trafi do domeny publicznej, więc pewnie Duffy, Bugs i tak dalej, pewnie, o proszę bardzo, Bugs kiedy? Dawać mi tutaj Bugsa, dawać tego Bugsa, od razu sprawdzimy. Bugs, panie i panowie, powstał no w 40, więc jeszcze tutaj troszeczkę jest, bo dopiero 84 lata, ale na przykład Prosiaczek Porki, też sobie go jeszcze sprawdzę, jako ostatnią rzecz, 35, panie i panowie, więc Prosiaczek Porki już bardzo, bardzo niedługo. Tutaj jak widzicie wyświetla się, że włącz wspieranie. Możecie, jeżeli macie ochotę, będę bardzo, bardzo dźwięczny. Co jest, doktorku? Zaraz ci twarz, no. Jak to było w filmie ze Stevenem Seagalem? Sprzedam ci kosę i poleję się jucha, tak? Już widzę, jak go tak właśnie that's all, folks. I kogoś tam po prostu rozwala i rzeczywiście tej osoby no nie ma. No, może być. Proszę bardzo, ma być też horror o Kopciuszku. W tym roku Klątwa Kopciuszka. Tego mnóstwo, naprawdę teraz mnóstwo jest, tego coraz więcej rzeczywiście się pojawia. Ja naprawdę aż się boję o wszystko i jak to będzie wyglądało, co się będzie działo, bo no ja rozumiem, że oni szukają nowych pomysłów, tak? Gdzieś tam rzeczywiście, proszę bardzo, jest Kubuś Puchatek, możemy go wrzucić, jest ten czy tamten, możemy tego jak najbardziej użyć. No ale czy ja wiem, czy to jest tędy droga, czy my właśnie chcemy tędy podążać w stronę słońca, można by rzec, czy chcemy podążać tem, no nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ja rzeczywiście chcę aż tak bardzo tym wszystkim się ogarniać. Wolałbym zobaczyć nowy horror, gdzie rzeczywiście wszystko się zgadza, a nie jakieś takie pierdoły, nie jakieś takie głupoty. To nie jest nawet byliśmy nastawieni w pierwszym filmie przed Kubusiem Puchatkiem, ale w tym momencie, no to już raczej tak pozytywnie nie jesteśmy nastawieni, bo zastanawiamy się, oj, no może niekoniecznie rzeczywiście to wygląda dobrze, może to niekoniecznie rzeczywiście wygląda super fajnie i fabularnie, no dobrze wiecie, że fabularnie Kubuś nie dojechał, bo to co tu dłużej, co tu dużo mówić, to było po prostu rzeczywiście słabo. No to mało powiedzieć, słabo. No jakoś tak rzeczywiście to nie wyglądało dobrze, a jako slasher, jako horror, no tak niespecjalnie. Cześć kabaret, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jak my sobie troszeczkę gadamy. Sasik has become a member. Sasik, dziękuję bardzo za wspieranie, za to, że
zdecydowałeś się wspierać kanał. Pewnie dostałeś wiadomość, ale jeżeli nie, to zapraszam cię na, grupę Spruchowisko na Facebooku, tam są oczywiście wszystkie informacje. Dostaniesz wcześniej, dostęp do filmu i tak dalej, ale to wszystko dostaniesz wiadomości. Także dziękuję za to, że dołączyłeś do nas. Mm, ja tam lubię pomysły, niech będzie no tak, ale ja bym na przykład życzył sobie tego, żeby było dużo więcej nowych rzeczywiście nowych, fajnych, rzeczy jakichś tam, a nie to: "O, proszę bardzo, no to teraz kręcimy Halloween 15, Koszmary w Cyklu 24" i tak dalej, i tak dalej. Coś z dźwiękiem się porywało? No to fajnie, fajnie. A co się podaje, bo coś z dźwiękiem? Nie no, mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Dajcie znać, czy rzeczywiście coś z dźwiękiem jest nie teges. Mm. O, proszę bardzo, dźwięk się, no, o, to nieładnie, tu muszę pokombinować. Dajcie mi sekundkę, 2 kiwnięcia ogonem, zobaczymy, czy coś może się poprawiło, a po prostu widzicie to Hollywood, oni nie lubią po prostu, jak my mówimy na temat takich rzeczy. Kabaret, dzięki. Aha, dobra, w porządku. Mikro. No zobaczcie, czekaj, uwaga, będzie może pierdziało. Czy teraz może jest lepiej, coś się poprawiło? Dajcie znać, czy rzeczywiście dźwięk się popsuł dalej, czy jest. A mogę w tym momencie włączyć na chwilę i zobaczyć, czy też rzeczywiście słyszę to dobrze, czy niestety nie słyszę tego dobrze. Pokaż mi tutaj. Włączamy dźwięk. No dawaj, włączaj się. No, coś zaczyna szwankować, no ale dobra. Teraz jest elegancko. Aha, skoro jest elegancko, no to nie ma problemu, no to jest. Dziękuję bardzo. To wszedłem sobie na chwilę na YouTube'a, przepraszam bardzo. Aha! Czyli Sasik otrzymał wspieranie w prezencie od Kabaretu. To w takim układzie dziękuję Kabaretowi za to, że zasponsorzył wspieranie. Jest super. Teraz elegancko, teraz jest git i bardzo mnie to, panie i panowie, no cieszy, co tu dużo mówić. Słuchajcie, powiedzcie mi, kto już oddał głos w ankiecie na film? Jak to jest z wami? Czy rzeczywiście już oddaliście swoje głosy, czy jeszcze nie? Jeżeli nie, to ja wam tutaj podrzucę po raz wtóry. A czemuż by nie? Tutaj macie, proszę bardzo, link do postu. Głosuj na NAI 2023. Ciach, proszę bardzo, wysyłajcie swoje głosy. Mówię, 6 kategorii: najgorszy film, najlepszy film, najgorsza aktorka, najlepsza aktorka. I aż nawet wam w tym momencie powiem, nie będę pokazywał, bo z tego co wiem, to się jak się kliknie, to tam chyba wyniki są podane. W każdym razie jest, jeżeli chodzi o najlepszą aktorkę, to jest Emily Blunt za Oppenheimer, Margot Robbie za Barbie, Carey Mulligan za Maestro, Cate Blanchett za Tar i Hayley Atwell za Mission Impossible. A nie mogę przejść dalej, bo rzeczywiście, musimy odpowiedzieć, a przecież ja nie biorę udziału w tej ankiecie. W każdym razie rzeczywiście jest dużo fajnych rzeczy. Oczywiście, że tak. No i ja to bardzo lubię, że tak odpowiedziałem i już zagłosowałem. Bardzo mnie to cieszy, że będziemy w tym roku rozdawać po raz w sumie 12 złote i chyba zardzewiałe Marciny. Tak to jakoś wygląda. Przepraszam bardzo. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy nową serię horrorową, jak mówiłem wcześniej. Czyli rozpoczynamy Koszmar minionego lata. Tam są chyba 3 części. Koszmar minionego lata, Koszmar następnego lata i nie pamiętam, jaki ten tytuł nosił, ale jest I will always know what you did last summer. Jakoś tak rzeczywiście. Więc jest Koszmar minionego lata, potem jest Koszmar następnego lata, a trzecie jest Koszmar kolejnego lata. O, tak to rzeczywiście się nazywa, więc są 3 części. Też było pytanie wcześniej, no bo wybraliście Martwą ciszę, to jest tylko i wyłącznie jeden film, żadnych tam kontynuacji. Czy można podawać filmy, że tak powiem, pojedyncze? Można, z tym, że będę starał się, ażeby nie było nagle, że w całym cyklu mamy na przykład 4 filmy pojedyncze pod rząd, bo tak naprawdę ciężko będzie mi to ogarnąć, żeby obejrzeć, bo oczywiście wiadomo, że oprócz kultowych horrorów są jeszcze inne materiały na kanał, które trzeba nagrać, więc będę się starał, ażeby to, jeżeli już będą filmy pojedyncze, nie w seriach, to żeby to na przykład było, powiedzmy, pojedynczy film, seria, żebym miał możliwość zrobić te rzeczy, zrobić to, żeby było jakoś sensownie. Marcinie, kto według ciebie dostanie Złotą Malinę za najgorszy film? Jeżeli potraktują sensownie Kubusia Puchatka, to Kubuś Puchatek dostanie, wiecie? Bo w tym momencie tak naprawdę wy też nominowaliście Kubusia Puchatka do najgorszego filmu.
jest nominacja jako najgorszy film ogólnie, więc wydaje mi się, że no jeżeli mogę podjąć to na zasadzie, nie, to jest jakiś tam film amatorski, jakiś totalnie niezależny i nam w ogóle na nim nie zależy, nomen omen, no to wtedy nie będzie Kubuś, ale jeżeli tak się stanie, no może być Kubuś. Jestem ciekaw, ponieważ między innymi wy w tym roku daliście nominację dla najlepszej aktorki dla Margot Robbie za Barbie i bodajże dla inaczej, najlepszy film i najgorszy film Barbie daliście. I to się często zdarza, bo pamiętam, że jakiś czas temu, chyba ze 2 lata temu, Glenn Close, genialna aktorka skądinąd, była nominowana do Oscara za rolę drugoplanową w filmie Elegia dla bidoków i za tenże sam film, za tęże samą rolę, czyli drugoplanowa Elegia dla bidoków, dostała nominację do Złotej Maliny za najgorszą rolę. Więc czasami tak się zdarza. Oczywiście nie wygrała niestety ani tu wtedy, no ale tak to rzeczywiście może być. Na szczęście gro tych filmów, nawet jak patrzyłem, co wy podawaliście właśnie w odcinku tam kilka tygodni temu, jakie filmy nominowaliście, to na szczęście gro tych filmów złych mnie ominęło i tak jak na przykład patrzyłem na to, co i jak głosujecie, no to rzeczywiście też nie jest najgorzej. Będę mógł potem zgłosić trylogię Roba Zombiego? Pewnie, że tak, jak najbardziej, tylko którą chodzi? Pewnie o Dom Tysiąca Ciał, Wyrzutki Diabła i potem jeszcze ten trzeci film. Ludzie zagłosujcie w końcu na Dzieci Kukurydzy, albo Marcin zrecenzował w końcu tę serię. No to jest tak, że każdy, albo na pewno bardzo wiele osób tutaj na czacie ma swoje ulubione serie. Na przykład Krzysiu Lesiu był, że musi być droga bez powrotu. Tutaj widzę, że Pate, że chce Dzieci Kukurydzy. Ktoś ostatnio właśnie pisał, że w końcu naznaczony jest i tak dalej. No tych serii na szczęście jest dużo i tego rzeczywiście jest całe mnóstwo. No nie wszystkie są dobre, zresztą wiecie dobrze po Władcy Lalek, że Puppet Master, że to nie wyglądało rzeczywiście super świetnie, no ale zobaczymy. Według mnie nie, bo nikt nic od tego filmu niczego dobrego nie oczekiwał. No wiesz, ale to w tym momencie film otrzymał szeroką, że tak powiem, dystrybucję, co nie? No i pojawił się, czekaj, że nawet sprawdzę, jak ten film sobie poradził, bo z tego co pamiętam, sobie bardzo dobrze poradził w kinie. Winnie the Pooh. Zobaczmy, Winnie the Pooh, Blood and Honey. 23 jest. No, tutaj podają, że film zarobił na całym świecie prawie $5 milionów, a z tego co pamiętam, budżet właśnie Kubusia Puchatka to było zaledwie tam chyba kilkadziesiąt tysięcy funtów, albo kilka tysięcy funtów, jak tam kto woli. Czekajcie, tutaj wchodzę sobie na inną stronę i zobaczymy, jaki był budżet. No, budżet to był $100,000, słuchajcie, a film zarobił 5,2 5,2 miliona, czyli nawet licząc, że poszli hardkorowo i 100,000 kosztowała reklama, no to film na czysto zarobił $5 milionów. No to słuchajcie, ciężko tak, że powiem, nie potraktować tego poważnie. Dobra. Na konglomeracie podcastowym są recenzje wszystkich części Dzieci Kukurydzy, każdy odcinek około godziny. No oni rzeczywiście tam dosyć konkretnie sobie obgadują to. Też jakoś tak ostatnio wyszło, że te wszystkie moje recenzje tak powoli się robią takie dłuższe trochę, no ale to inaczej się recenzuje, zresztą dobrze wiecie, że inaczej się recenzuje film, kiedy mówisz samemu, a inaczej się recenzuje film, kiedy masz rozmowę z kim, kiedy jest interakcja, co nie? Dlatego na przykład Fearcasty były dłuższe, a taka recenzja, no to może się nudzić. A kto dał najlepszego aktora do Złotej Sprężyny na festiwalu w Żninie? Nie wiem. Tutaj jakby dać Birdemic Malinę, ale tak, Birdemic to akurat rzeczywiście film totalnie z innej półki, wiesz, mogą na przykład stwierdzić, że proszę bardzo, był jakiś film beznadziejny. Z tego co wiem, to Wish, ten od Disneya jest bardzo źle odbierany, że no i nie widziałem jeszcze, mimo że jest gdzieś dostępny, ale akurat nie widziałem, ale słyszałem, że bardzo, bardzo słabo był odebrany. No nie wiem, Mission Impossible nowe, no teoretycznie trochę zawiedli, bo w tym momencie to było Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Teraz zmienili, bo niedługo będzie właśnie dostępny na platformach streamingowej i po prostu będzie Mission Impossible Dead Reckoning, a kolejna część już nie będzie Part 2, tylko będzie totalnie nowy tytuł. No ale akurat ten film nie był bardzo zły, on był taki powiedzmy w porządku, więc no ciężko rzeczywiście mi to zrobić. No bo temat horrorowego Puchatka bardzo chwycił. Ja ci powiem tak, że Nocturno, że na przykład rzadko się zdarza tak, ażebym na temat jednego filmu robił więcej niż jeden materiał. Przeważnie to jest recenzja i to wszystko, a do tej pory zdarzyło się bodajże 2 albo 3 razy. Wiem, że na pewno tak robiłem przy okazji Predatora Prey
I tak było przy okazji Venoma, ale właśnie przy okazji Kubusia Puchatka zrobiłem 3 materiały, bo zrobiłem najpierw recenzję, potem zrobiłem ciekawostki, czyli jak powstawał Kubuś Puchatek i na końcu zrobiłem 3 materiał, czyli tak zwany spoiler talk, gdzie po kolei omawiam fabułę, więc rzeczywiście tylko biorąc pod uwagę, jak wy jako widzowie mojego kanału zareagowaliście na to jak najbardziej to było po prostu bardzo zainteresowanie, ale to było przede wszystkim dlatego, że my byliśmy zainteresowani, jak to będzie wyglądało. Kubuś Puchatek. W tym momencie, czy na drugą część będziemy. Napiszcie tak, albo na przykład ja. Kto wyczekuje na drugą część filmu Kubuś Puchatek? Jak to jest z wami? Czy rzeczywiście po tym, co widzieliście w jedynce, chcecie zobaczyć drugą część i mówicie, ja muszę to obejrzeć, bo rzeczywiście może być super, wiadomo, że będzie lepiej, bo będzie więcej pieniędzy, więc efekty specjalne powinny być ciekawsze. Ale jestem ciekaw, czy rzeczywiście macie okazję, będę czekał, proszę bardzo. Widzisz, Paweł nie będzie czekał. No ja też niespecjalnie pewnie omówię, jeżeli będzie oczywiście zainteresowanie przy okazji tych sprawdzania, że tak powiem, tych moich stron, gdzie tam te informacje są podawane, no to zrobię, albo jeżeli nie będzie zainteresowania, to krótko mówiąc, nie będzie tego, także wiecie dokładnie jak to wygląda, wiecie dokładnie jak to się je. Ależ fajnie, dużo dzisiaj osób. Dziękuję bardzo za to, że aż tyle osób było z nami. Dziękuję również za to, że pewnie dużo łap wjechało, bo to zawsze jest ważne dla algorytmów, nie dla nas. Bo wiecie, algorytm zawsze podąża za człowiekiem i jeżeli my dajemy łapę, to znaczy, że oni stwierdzają, o proszę bardzo, to się im jak najbardziej podoba, a skoro im się podoba, to znaczy, że trzeba ten odcinek na żywo polecać dalej. Proszę bardzo, Lancel, ja takich filmów nie oglądam, nie. Adalet, ja nie. Więc no widzicie, tak to jakoś wygląda, że rzeczywiście najlepiej to nie wygląda. Dla mnie Puchatek jeden w zupełności wystarczy. Dokładnie. I w tym momencie parafrazując znany tekst, można powiedzieć, Puchatek skończył się na Kill 'em all i to wszystko. Nie chcę oglądać, choć Terrifier 2 wyszedł znacznie lepiej niż 1, więc może się skuszę. Proszę bardzo, jak chcesz, akurat Terrifiera też nie tak dawno oglądałem. Było zawodowo. A co będzie w piątek? Słuchajcie, już wam. Czy ja mogę to w ogóle przesunąć? Tutaj te płyty stoją. Kurczę, że mi się to wszystko nie wywaliło, bo to będzie niewesoło. Biedne istoty to były w tym tygodniu. No właśnie, widzicie. Przesilenie zimowe będzie w piątek najprawdopodobniej, jeżeli się nie zmieni. Ten film, który dopiero co mówiłem, dostał nagrody Emmy i Critics' Choice Award. Aż nawet coś jeszcze sprawdzę. Zobaczymy. 2024. Zobaczymy, czy uda informację. Ok, we wtorek o 8:30 ET time. Ok. Eastern Pacific Time bodajże to jest. Zobaczymy, czy mi się uda to jakoś. Ok, czyli jak podaję 8:30, to jest 13:30 u nas. Podając czas irlandzki, 14:30 w Polsce, więc teoretycznie nie będzie odcinka na żywo z nominacji do Oscara, ponieważ ja wtedy będę w pracy. Bardzo mi przykro. A ma się to zacząć o 14:30 czasu polskiego, więc bardzo mi przykro, ale niekoniecznie. Marcin, ty wiesz, ja ci dam spokoju, jak nie zrecenzujesz trylogii Back to the Future. Ostatnio, śmieszna sprawa, Pejt, ostatnio do mnie znajomy w pracy mówi, ty, robią 4. powrót do przyszłości. Ja mówię, tak? No pewnie, już nawet zwiastun jest wypuszczony i w rolę Martin McFly'a wcieli się Tom Holland, ten ze Spidermana. Ja mówię, pokaż. No patrz, nawet zwiastun zrobili taki sam, jak był ten oryginalny. I tak patrzę, zwiastun identyczny, tylko oczywiście zamiast Michaela J. Foxa pojawił się Tom Holland, a wszyscy pozostali aktorzy, no tam powiedzmy, że tak powiem, Doc Brown i tak dalej, starsi, z obecny. Ja mówię, stary, nie ma takiej opcji. Mówię, ale to jest zwiastun. Mówię, nie ma takiej opcji. Mówię, Robert Zemeckis wiele lat razy mówił, nie ma potrzeby robić kolejnego powrotu do przyszłości, on się dalej trzyma i tak dalej, jest wszystko w porządku. Mówię, nie będzie 4. powrotu do przyszłości, ale daj mi chwilę. Sprawdziłem po 5 sekundach, mówię, stary, no nie ma, oczywiście ten zwiastun to jest deepfake tak zwany, zrobiony w tej techno. Patrzcie, a wygląda jak prawdziwe, nie? A sobie myślę, no rzeczywiście ktoś próbuje, ale popatrzyłem pod filmikiem, tam rzeczywiście miliony odsłon i rzeczywiście komuś to zagrało, no ale jakoś tak to wygląda, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Tutaj zaraz oczywiście dla tych, co oglądają z odtworzenia, pojawią się ekrany proponowane filmów przez YouTube.
Pewnie, że tak. My na żywo widzimy się oczywiście za tydzień. I cóż,